temat masek, bo to nam umknęło. Yes, and about the masks. What do you think about them? In English. Useless, unhealthy, unconstitutional. 3U. Po angielsku to jest 3U, a po polsku będzie bezużyteczne, niezdrowe i niekonstytucyjne. To teraz doktor Elke de Klerk. Dlaczego niekonstytucyjne? Czyli rozumiem, że maski nie chronią de facto przed wirusem So shall I understand SARS-CoV-2? that the masks do not protect us from the SARS-CoV-2 virus? That's correct, and that has also been recognized by all the CDCs in all nations wide. And they say, for example, in my country, the Netherlands, they tell us to put on the masks to change our behavior. That's what I hear, and it does change a lot the behavior. So I'm very worried because it's a very nocive thing to do towards children. Children have their brains developing, and they start to have a shortage of oxygen, but also a very high level of CO2, which gives a change in the pH of the blood, and it can give vomiting, it can give even fainting, and it can give arrhythmias and heart attacks, and even a heart failure, like acute, imminent heart failure, which has already happened and it's been confirmed in Portugal last week. So I'm very worried about this, and also it has happened that 3 children, healthy children, just died in Germany, but that has not been confirmed by the authorities, which is a problem. Tak, zgadza się. Maski nas nie chronią przed wirusem. Zostało to uznane również przez wszystkie agencje odpowiedzialne za sprawy zdrowotne w różnych krajach. W Holandii słyszymy, że mamy zakładać maski po to, żeby to zmieniało nasze zachowanie, żebyśmy przez to zmieniali to, jak się zachowujemy. I to jest prawda, bo to zmienia nasze zachowanie. Szczególnie negatywnie dzieje się to w przypadku dzieci. Dzieci, ich mózgi nadal się rozwijają. Noszenie maseczek powoduje wzrost dwutlenku węgla, stężenia dwutlenku węgla we krwi, zmienia pH krwi. Może dochodzić do wymiotów, może dochodzić do omdleń, to może powodować arytmię serca, może powodować ataki serca, nawet ostre stany zawałowe. W Portugalii w zeszłym tygodniu zmarło dziecko. To zostało potwierdzone przez władze portugalskie. W Niemczech 3 zdrowych dzieci również umarło. To akurat nie zostało potwierdzone przez władze niemieckie. And I want to say something more. It's very bad for the development of the brain of the children, because our brains, our neurological development needs oxygen, and if it has a shortage of oxygen, it can give you brain damage. And I think also the trauma for a child to have to put the mask, because if you don't want to put the mask, you cannot escape. As a child, you cannot make this choice. I can stand up and say, I don't want a mask, and get arrested or shot. But in the Filipinas, they shoot people. They just shoot them in the head if they don't wear a mask. So I think we have arrived really at the end of the world. That's what I would say. And I do join all organizations, and we are trying to create a network throughout Europe and throughout the world to counterpart this movement of fascism and genocide, I would say. Dostępność tlenu dla mózgu dziecka, który się rozwija, jest kluczowa, dlatego że układ neurologiczny i mózg potrzebują tlenu, a niedobory tlenu mogą powodować uszkodzenia mózgu. Dodatkowym elementem jest trauma, jaką dzieci przeżywają, kiedy nie mają wyboru i muszą mieć założoną maseczkę, kiedy nie chcą.
My jako dorośli mamy wybór. Możemy powiedzieć, że nie założymy maseczki. Możemy odmówić, nawet jeśli będziemy za to aresztowani albo zastrzeleni, bo na Filipinach na przykład ludziom, którzy nie mają maseczki na twarzy, strzela się w głowę. Więc tak naprawdę jako organizacja, jako sieć organizacji chcemy się sprzeciwić temu ruchowi, który jest ruchem faszystowskim i tak naprawdę prowadzi do ludobójstwa. No, czyli tutaj dość mocne stwierdzenia pani doktor na temat tych masek. Czyli rozumiem, że maski nie chronią, a są jakby taką tresurą społeczną, tak? So you are saying very strong words about the masks. Should I understand that the masks do not protect and they are like the training of, like the animal training, like drill for the society? Yes, I think it is indeed torture. It goes towards slavery. And in history we have had this episode that people had to wear masks when they were slaves because they didn't have any dental care and they would have a bad breath to protect their masters. We have not forgotten that. So indeed they do not protect the masks, and they do also prove now that people that wear masks develop irritation and problems in their breath systems, and they test positive for COVID tests. That is what's being showed now, that people that wear the masks all day, they seem to have more problems and inflammation, and they, of course, they are less healthy. So if we put a mask, we are slowly killing ourselves. That's actually, because we can say, yes, it's the government. In Holland, it is not even in the streets. You don't have to put a mask yet. People are doing it though, and in a bus you have to put it in a train. But we do it ourselves. We have to take responsibility and not say that it's the government, because if we do not recognize the government anymore, which we should not, because it is a government that is now hostile to our health and hostile to our population. So we can stop this. Only we can stop this, the people. Maria, proszę. Ja to określam jako sytuację, która jest torturą i idzie w kierunku niewolnictwa. Mieliśmy w przeszłości, w doświadczeniu ludzkości takie sytuacje, kiedy ludziom siłą zakładano maseczki na twarz, niewolnikom, ponieważ oni nie mieli opieki dentystycznej i mieli brzydki oddech, nieświeży. Więc żeby chronić swoich właścicieli, to właściciele im zakładali właśnie te maski na twarz. Nie zapomnieliśmy o takich doświadczeniach. Więc tak naprawdę badania pokazują, że osoby, które noszą maseczki przez cały dzień, łatwiej się irytują i mają więcej problemów zdrowotnych. Takie osoby częściej mają wynik dodatni na COVID-19. I oczywiście, że mają więcej stanów zapalnych i są mniej zdrowi. Więc tak naprawdę, zakładając maseczki, my powoli zabijamy siebie. W Holandii nie ma jeszcze nakazu noszenia maseczek na ulicach. Trzeba mieć maseczkę w autobusie albo w pociągu. Natomiast nie możemy mówić, że to rząd nam nakazuje i nie brać odpowiedzialności za siebie, dlatego że jeżeli rząd jest wrogi w tym, co robi naszemu zdrowiu i jeśli jest wrogi w tym, co robi społeczeństwu, to wtedy nie jest naszym rządem i musimy przestać go słuchać. To jeszcze to samo, zaraz do dalej przejdziemy i ten sam zestaw pytań jeszcze, tylko tak postarajmy się, to będzie dłuższa oczywiście, szanowni państwo, debata, bo tu mamy wielu wspaniałych ekspertów, każdy się musi wypowiedzieć, więc to będzie dłuższa debata. Czy widzę, że jest bardzo dużo widzów, bardzo duża oglądalność, tak więc po prostu bądźcie, szanowni państwo, cierpliwi. Tak więc teraz doktor Natalia Prego Cancelo, też kwestia tych masek, kwestia COVID-u i potem przechodzimy bezpośrednio do kolejnych jeszcze pytań, tutaj do naszych gości. Allora, la stessa porzione di domande vogliamo chiedere anche a dottoressa Prego Cancelo se le mascherine sono utili e cosa ne pensa di obbligare la gente di indossare le mascherine.
Pues no es nada útil porque no protege al virus. El virus tiene un tamaño mucho más pequeño que el poro de las mascarillas, está comprobado, y por tanto no solo las mascarillas están indicadas en la protección para no contraer el COVID-19, sino que las mascarillas están contraindicadas médicamente. No, assolutamente. La maschera, la mascherina non aiuta assolutamente, anche perché il poro della mascherina è molto più grande rispetto alla grandezza del virus e la mascherina non è assolutamente indicata per combattere o per proteggersi dal Covid-19, è controindicata invece perché può portare a altre gravi malattie. Nie, absolutnie nie. Maseczka nie chroni przed koronawirusem. Chociażby dlatego, ponieważ pory między maseczką, tam gdzie się te szpary, te dziury są dużo większe niż sam wirus. Więc wręcz przeciwnie, maseczka powoduje wiele dużo groźniejszych schorzeń, nosząc ją ciągle. Okej, to przejdziemy dalej, szanowni państwo, tu oddaję głos, proszę bardzo, to Daria i zaraz jeszcze jedno pytanie o sam lockdown i jeszcze o deklarację z Barrington, ale to najpierw jeszcze Daria. Tak, jeszcze na temat maseczek bym chciała powiedzieć, że lekarz, i to nie byle jaki, tylko mamy taką instytucję w Niemczech, która się nazywa Deutsche Ärztekammer. I prezydent tej instytucji występował 2-3 dni temu w niemieckiej telewizji i powiedział, żeby się chronić przed tym wirusem, byśmy musieli tych masek, których w tym momencie używamy, nałożyć na siebie 200 000 takich masek, żeby nas chronili przed tym wirusem. Czyli o tyle tak naprawdę te maseczki. No dobra, to teraz oddajemy jeszcze głos panu sędziemu i zaraz przejdziemy, bo teraz chcę najpierw taki głos prawny, ale także jednak rzecznika prasowego Angelo Giorgianiego, no, który jednak tym się też bezpośrednio zajmuje. Sam powiedział, że tutaj będzie, rozumiem, jakiś raport powstanie całego międzynarodowego Stowarzyszenia Eretico, bo widzimy kwestię tych tak zwanych lockdownów. Widzimy na przykład